Tego nie spodziewał się nikt, ale tak, to jest pierwszy tutorial na druty na kanale Plotka Design. Naprawdę tę dzisiejszą datę trzeba sobie gdzieś odnotować, zapisać. Wielkie, wielkie święto. Pokochałam druty absolutnie, podobnie jak szydełko i chciałabym dzisiaj z Wami zrobić taką najprostszą czapkę. Jestem pewna, że każda z Was sobie poradzi. To jest bardzo fajny projekt na początek, jeżeli zastanawiacie się i chciałybyście rozpocząć przygodę z drutami, więc mam nadzieję, że ten mój tutorial i moje tłumaczenie pomoże Wam w tym, żeby tę nową pasję zrozumieć i żeby za tę nową pasję się wziąć. Ta czapka, która jest tutaj, to jest czapka zrobiona z włóczki Drops Snow. Mam tutaj inny kolor, chciałabym po prostu zaproponować Wam 3 różne włóczki, które można swobodnie przy tym projekcie użyć, więc z włóczki Drops Snow zrobiłam tę czapkę. Sprawdzi się również włóczka, którą już Wam kiedyś pokazywałam na kanale, robiąc czapkę na szydełku. To jest włóczka marki Rosario z 4 Bulky Light. I są wersje print, czyli taka jak ja mam tutaj, albo wersja jednokolorowa. Też warto sobie tę włóczkę przypomnieć. Oczywiście ja w opisie zostawiam Wam wszelkie informacje, gdzie te włóczki możecie kupić i jakie włóczki się sprawdzą. A tutaj jest włóczka, z której ja będę dzisiaj pokazywała to nasze drutowe pierwsze wspólne dzierganie. Przewinęłam sobie motek, bo musiałam spróć czapkę, która wyszła mi za luźna, ale to jest włóczka Viking Garn Snore się nazywa. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Więc te 3 włóczki polecam na ten projekt. A teraz chwila o drutu. Czego potrzebujemy do zrobienia takiej czapki? Ja mam druty w rozmiarze 8 mm i na taką grubą czapę takie właśnie Wam polecam. Tu moje druty są akurat drewniane, ale to nie ma znaczenia, czy weźmiecie drewniane, metalowe, jakie macie, albo jakie tam macie ochotę kupić, takie sobie kupcie. Nie ma co wymyślać za dużo na początek. Mogą być też druty, które automatycznie są już z żyłką. Natomiast ja mam te wykręcane, bo bardzo sobie cenię to, że na różne projekty mogę używać tych samych drutów, tylko wymieniam żyłki, więc mam żyłkę 60 cm i kluczyk do zablokowania porządnie tych drutów. Sprawdziłaby się też żyłka w rozmiarze 40 cm, być może nawet byłoby mi wygodniej, ale ja akurat takiej żyłki nie mam. To znaczy gdzieś mam, ale mi zginęła, więc użyłam żyłki w rozmiarze o długości 60 cm. No i potrzebujemy jeszcze jeden znacznik, może to być taki zwykły znacznik plastikowy. Ja sobie tutaj przytuliłam dzisiaj taki ładny, elegancki znacznik z balonikiem i chmurką. I tak naprawdę to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Włóczka, druty, żyłka, jeden znacznik i możemy zabierać się do pracy. Zaczynamy. Tak jak wspomniałam, to będzie tutorial naprawdę dla początkujących. Wszystkie sploty są najłatwiejsze, mimo że będziemy również robić oczka lewe, a czasami osoby początkujące wolą robić zdecydowanie samymi prawymi. Mam zamocowaną żyłkę na drutach i przygotowany znacznik. Na początek łapiemy końcówkę włóczki, bierzemy jeden drut i będziemy nabierać teraz 56 oczek. I zanim nabierzemy, musimy sobie przygotować końcówkę. Musimy wiedzieć, ile odłożyć włóczki, żeby te oczka nam się zmieściły, więc łapiemy końcówkę włóczki i teraz owijamy sobie na jednym drucie. I teraz tak, jedno takie owinięcie w ten sposób, o, to jest jedno oczko. Zatem liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mniej więcej tyle włóczki potrzeba do nabrania 10 oczek. My mamy nabrać 56, więc robimy wielokrotność. Tu będzie 20 oczek, tu będzie 30 oczek, tu będzie 40 oczek się zmieści pięknie, tu będzie 50 i tu będzie mniej więcej gdzieś 56. To nie musi być idealnie równo, oczywiście, po prostu mniej więcej tak to robimy. I teraz zobaczcie, łapiemy włóczkę w ten sposób, żeby ta część, którą odłożyłyśmy
szła na górę, a ta część do kłębka szła na dół. I teraz lewa ręka, tu trzymamy, tak, w ten sposób. Tu kłębek, tam końcówka. Wkładamy paluszki w ten sposób, no i po prostu łapiemy sobie te dwie końcówki. Tu i tu. A paluszki rozłożone szeroko w ten sposób. Czyli góra, końcówka, dół, kłębek, paluszki włożone w środek i taki trójkąt nam tutaj piękny powstał. I zabieramy się teraz za nabranie oczek. Bierzemy nasz drut i początek wygląda tak. Kładziemy sobie po prostu drut tutaj na tę włóczkę i ściągamy go troszeczkę niżej. Przytrzymujemy sobie kciukiem, żeby nam nie spadło. I teraz wkładamy drut tutaj. Zobaczcie, przez to, że obniżyłam, to tutaj mi powstała taka piękna pętelka. Wkładam tutaj i teraz tutaj. Ciach. Jeszcze raz. Mamy ładny nasz tu trójkącik. Kładziemy drut na trójkącik, przytrzymujemy kciukiem. I teraz tu na pętelkę kciuka i tu łapiemy. I teraz tą włóczkę, którą złapałyśmy, przez tą pętelkę przeciągamy. Tak? Tak było. Przeciągamy. I teraz zaciągamy. Tą ciągniemy kciukiem, żeby nam się zamknęło. Tej pierwszej pętelki nie liczymy jako oczko. To jest nasze pierwsze oczko i w ten sposób mamy teraz nabrać 56 oczek. Zatem znowu zobaczcie, już teraz mamy na drucie obie końcówki i końcówkę i tą idącą do kłębka. I to traktujemy tak jak wtedy, jak położyłyśmy drut i obniżyłyśmy, no to teraz tak samo traktujemy. Tak, ściągamy niżej i wkładamy w pętelkę tu przy kciuku. Wkładamy raz i teraz nakładamy tą włóczkę i przez tą pętelkę tutaj prowadząc w dół przeciągamy. Drugie oczko przesuwamy. Znowu w pętelkę na kciuku, na drut, jakbyśmy wędką rzucały, na włóczkę i przeciągamy pod pętelką z kciuka. Mamy 3 oczka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ważna uwaga, to ma nam się tutaj pięknie i luźno, zobaczcie, suwać po drucie. Tutaj nie zaciągamy, tak jak zaciągamy tym kciukiem pętelkę, to nie robimy tego zbyt mocno, nie robimy tego zbyt ciasno, bo będzie nam bardzo ciężko przerobić pierwsze okrążenie, a zawsze pierwsze okrążenie to jest dla osób początkujących. Dla mnie też było pierwsze okrążenie zawsze takie najgorsze, najtrudniejsze i w ogóle po co się męczyć i po co sobie utrudniać. Robimy luźniutko ten brzeg i tak będzie tutaj ładny. Ta metoda nabierania oczek daje nam bardzo ładny brzeg, uważam. Nie ma co tutaj za bardzo się szarpać i nie wiadomo co. Nie wiadomo jak mocno zaciągać. Mam 10, 11, 12, 13 i tak dalej. Robię, aż będę miała 56. I 56. Idealnie wymierzone, niewielka końcówka została, nie będzie mnie denerwować, więc nie muszę jej obcinać. Jakby została Wam za długa, lepiej sobie przyciąć, bo po co ma Wam tam gdzieś dyndać i denerwować. I teraz tak, fajnie jest rozpocząć właśnie naukę robienia na drutach od takiej grubej włóczki, bo zobaczcie, jak sobie tak rozłożę, to widzę, trochę pracują mi tutaj te druty po stole, że nic nam się nie poplątało. To jest bardzo ważne. Łapiemy w prawą rękę ten drut, na którym jest końcówka idąca do kłębka i patrzymy wzdłuż drutu i wzdłuż żyłki, czy nam się to tutaj nie poprzekręcało. Przy grubej włóczce to się i przy takiej niewielkiej liczbie oczek to się raczej nie zrobi. Natomiast jak mamy cienką włóczkę, no to się wszystko w ogóle tutaj kręci.
więc jeżeli dopiero zaczynamy, fajnie jest rozpocząć właśnie od takiej grubej włóczki. I teraz tak, musimy przełożyć część oczek na ten drugi drut, więc to wszystko sobie tutaj ładnie rozciągamy po to, żeby móc złapać też drugi drut. Dlatego ja uważam, że żyłka 40 również by się tutaj super sprawdziła. Zobaczcie, bo to jest dosyć tutaj dużo miejsca, jak na tylko 56 oczek. No ale nie mam 40. Jeżeli dopiero będziecie kupować, no to można kupić 40 i 60, na pewno to się przyda. Łapiemy w ten sposób, tak? W prawej ręce jest drut, na którym jest końcówka idąca do kłębka, a tutaj mamy ten początek. I pamiętacie, mówiłam, że pierwsze oczko, to jeszcze oczko w cudzysłowie, to nie jest oczko i jego nie będziemy liczyć. I teraz to właśnie oczko posłuży nam do zamknięcia okrążenia i robimy to w ten sposób, że wkuwamy się prawym drutem pod tą pętelkę w ten sposób od strony drutu. Wkuwamy się pod pętelkę i ją ściągamy z drutu. Przesuwamy sobie do tych pozostałych oczek, które są tutaj na prawym drucie. I teraz tym lewym drutem albo paznokciami tak naprawdę, jeżeli będzie Wam wygodnie, nawet szydełkiem można to zrobić, wbijamy się pod drugie oczko, które jest na prawym drucie. To jest ta pętelka, a tutaj się wbijamy pod to oczko, które jest na prawym drucie i przekładamy to oczko nad tą pętelkę, którą założyłyśmy. I ja sobie, zobaczcie tutaj znowu to, łapię paznokciem, tak? Wbijamy się pod to oczko i przekładamy nad tym oczkiem. I ja sobie, zobaczcie, łapię tutaj paznokciem, żeby mi łatwiej było ściągnąć to oczko z drutu. O, w ten sposób. I teraz możemy sobie zaciągnąć tą końcóweczkę. Tak, końcówką włóczki ściągamy te oczka i teraz mamy rozpoczęte okrążenie. Ono jest pięknie tutaj już zabezpieczone, będzie całkiem estetycznie wyglądało i w tym miejscu już rozpoczynamy nasze właściwe okrążenia, nasz właściwy ściek, więc w tym miejscu od razu zakładamy znacznik. Znacznikiem może być cokolwiek, może być zwykły plastikowy, może być taki jak ja mam. Ważne, żeby teraz sobie w tym miejscu po przełożeniu tej pętelki i ściągnięciu tej dodatkowej właśnie ten znacznik założyć. Rozpoczynamy dzierganie, rozpoczynamy od razu od naszego właściwego ściegu. Czapkę całą będziemy robić ściągaczem 1 na 1 i zaczynamy to robić już od pierwszego okrążenia, więc tutaj jest potrzebne zdecydowanie skupienie, ponieważ o ile prawe oczka na pewno będą ok, o tyle przy lewych musimy się troszeczkę skupić. Zaczynamy. Znacznik założony. Dla ułatwienia pierwsze oczko przerobimy na prawo, więc wbijamy się. To jest ważne, w którą stronę się wbijamy, są różne metody. Ja tego teraz nie będę Wam tłumaczyć, jakie są metody. Najlepiej, jeżeli zaczynacie, to robić dokładnie tak jak ja, nie kombinować gdzieś tam z innych filmików, ponieważ możecie pomieszać metody i wtedy wyjdą Wam tak zwane oczka przekręcone i to po prostu nie będzie dobrze wyglądało. Wbijam się w ten sposób od tej strony pod oczko, tak? Tu, pod przednią nóżkę tego oczka. Wbijam się, pobieram włóczkę i przeciągam pod tym oczkiem. Tu. Tak, przeciągam pod oczkiem, wyciągam w ten sposób i ściągam z drutu. To było oczko prawe. Może jeszcze raz. Pierwsze okrążenie jest zawsze takie najbardziej problematyczne. Wkuwamy się tu, pobieramy włóczkę i powolutku przeciągamy. I znowu, zobaczcie, to ma być luźne, to nie ma być tutaj za bardzo ciasno, jakoś tam nie wiadomo jak, żeby z kolei w drugim okrążeniu nie było nam trudno. I teraz uwaga, robimy oczko lewe. Tym razem nić wiodąca, nić idąca do kłębka ląduje tutaj z przodu. Ja w tym celu używam sobie tego środkowego palca. Tutaj trzymam, tutaj wskazującym podaję sobie włóczkę, a środkowy palec służy mi do przesuwania tej nici wiodącej. Może dla Was też będzie tak wygodnie. Wbijamy się pod kolejne oczko. Pamiętacie, prawe robiłyśmy od tej strony, lewe wbijamy się od tej strony.
pod oczko. Nić wiodąca idąca do kłębka jest z przodu. I teraz zobaczcie, co ja robię. Tym lewej ręki środkowym palcem pomagam sobie, żeby ta włóczka owinęła prawy drut. Ściągam ją po prostu w dół. Widać? Włóczka na górze, włóczka na dole. I teraz, robiąc taki ruch w dół, chcę, żeby ta włóczka, którą teraz owinęłam drut, wyszła mi tędy. I to wygląda w ten sposób. Owijamy i wyciągamy tędy. Tu jest ta pętelka teraz. Jeszcze raz, bo się ukryło, widzę, za kamerą. Kuwamy się od tej strony. Środkowy palec w dół i wyciągamy tędy. Zobaczcie, to jest ta wyciągnięta nitka. Widzicie? Ciach, ściągamy ją z drutu, to jest oczko lewe. Następne oczko, oczko prawe, czyli wracamy znowu od tej strony, wbijamy się, pobieramy i przeciągamy tą stroną. Następne oczko to będzie oczko lewe, więc nić wiodąca ląduje do przodu, wbijamy się od tej strony i znowu owinięcie, to znaczy no niepełne owinięcie, ściągamy włóczkę w dół i tą stroną wyciągamy ją na zewnątrz. Jeszcze raz. Wbijamy się, nić w dół i wyciągamy ją w tą stronę. I ciach, zdjęte. Przesuwamy sobie raz na jakiś czas, żeby było nam wygodnie i znowu od prawej strony oczko prawe i oczko lewe. O, tutaj może to dobrze widać, bo mi się taka ładna przestrzeń zrobiła. Środkowy palec ściąga włóczkę w dół i widzicie, jest przestrzeń i teraz przez tą przestrzeń tworzy się ta pętelka. Ściągamy do góry i znowu kolejne oczko, oczko prawe, kolejne oczko, oczko lewe, kolejne oczko prawe, następne oczko lewe. I tak pracujemy do końca tego okrążenia. Musicie wypracować na te lewe oczka, które być może będą trochę bardziej problematyczne niż prawy. Musicie wypracować sobie swoją własną metodę. Możecie pooglądać jakieś dodatkowe filmy. Mnie się ta metoda z tym palcem bardzo sprawdza. Natomiast widziałam również takie filmiki, jeżeli też tak robicie, że na przykład na tym palcu macie albo w ten sposób macie założoną włóczkę na palcu wskazującym, to też to można, to obniżanie robimy palcem wskazującym. Mnie jest po prostu jakoś, no tak sobie wypracowałam właśnie, że jest mi tym środkowym wygodnie, natomiast no nie jest to absolutnie, tutaj nie ma żadnych obowiązków, jak to tam trzymać druty. Tak samo jak ja zawsze protestuję, gdy ktoś mówi, że mam niewłaściwy, nie wiem, typ trzymania szydełka, czy coś takiego, co to w ogóle znaczy, właściwy, niewłaściwy. Tak, żeby nam było wygodnie, prawda? Więc tutaj również robimy tak, żeby nam było wygodnie. Wkuwamy się. I to, no ja tutaj tym palcem wskazującym sobie mocno napinam włóczkę, więc mi tutaj zrobić jakoś to tak jak, o właśnie, spada mi wtedy włóczka. Więc jest mi wygodnie tym środkowym. Natomiast jak to będzie u Was, to możecie dać znać w komentarzu. I robimy dalej prawo, lewo, aż dojdziemy do znacznika. Powolutku zbliżamy się do końca. Pomyślałam, że zatrzymam się tutaj w tym miejscu. Typowo to będzie informacja dla osób początkujących. Mówię o tym, bo ja miałam z tym problem, kiedy zaczynałam, tak zupełnie zaczynałam robić na drutach.
wiecie, robimy prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo i się zagapimy i zapomniałyśmy po prostu, no nie skupiłyśmy się, zapomniałyśmy, czy zrobiłyśmy teraz prawe, czy lewe i nie wiemy, jakie zrobić następne. Przyjrzyjmy się tutaj na tym prawym drucie, jak wyglądają oczka prawe, a jak wyglądają oczka lewe, żeby potrafić rozpoznać, które zrobiłyśmy chwilę wcześniej, żebyśmy wiedziały, jakie mamy zrobić następne. Zobaczcie, to jest na przykład prawe oczko zrobione i to jest ta piękna litereczka V. Tutaj, widać? Natomiast lewe oczko to są poprzeczne kreski. Tutaj znowu prawe oczko, piękna literka V, a tutaj poprzeczna kreska. Więc jak zapomniałam, co ja zrobiłam przed chwilą, to patrzę sobie na prawy drut, co też było tutaj. I widzę, że tutaj było oczko lewe, a tutaj jest piękna litereczka V i to jest oczko prawe. To jest informacja dla osób, które naprawdę dopiero zaczynają. Zatem teraz zbliżamy się do końca. Oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe i ostatnie w okrążeniu koniecznie ma nam wypaść oczko lewe, ponieważ początek okrążenia to oczko prawe, a chcemy, żeby ten wzór był równiutki, żeby kompletnie nie było widać, gdzie jest nasz początek okrążenia, więc na koniec wypada nam oczko lewe. Wszystko się zgadza, ściągamy i mamy teraz znacznik. Znacznik przekładamy na prawy drut i nic tu się nie dzieje trudnego, nic nie robimy, nic nie zmieniamy, to znaczy nic nie robimy, robimy dalej czapkę. Nic nie robimy trudnego i nic nie zmieniamy, wracamy znowu od samego początku. Prawo, lewo, czyli pierwsze oczko na prawo, drugie oczko na lewo. Jedyne, co będziemy tutaj robić, to w miejscu rozpoczęcia okrążenia będziemy przekładać znacznik na prawy drut i to jest wszystko. Robimy prawo, lewo, aż nam się prawie że włóczka skończy. To jest taki wzór czapki, który jest przygotowany mniej więcej na 100 metrów takiej właśnie włóczki. Ja tutaj mam tą włóczkę Viking Snore i mam jej 100 metrów. I czapka, którą pokazywałam na początku, która była zrobiona z Drops Snow, to również było 100 metrów. Możecie dla bezpieczeństwa przygotować sobie więcej, żeby to wywinięcie było szersze, bo tak jak widziałyście na początkowych zdjęciach, to wywinięcie u mnie nie jest takie bardzo, bardzo szerokie. Myślę, że może nawet bardziej jeszcze by mi się podobała ta czapka, gdyby wywinięcie było szersze, więc następną zamierzam sobie zrobić z włóczki Drops Snow i kupię 3 motki w wybranym kolorze. I wtedy na pewno gdzieś tam na moim Instagramie czy na Facebooku pojawią się zdjęcia, jak ta czapka wygląda. Natomiast ze 100 metrów, czyli z jednego motka Viking Snore albo z 2 motków Drops Snow, spokojnie też ta czapka Wam wyjdzie. Robimy dalej. Lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. I tak dalej. Już mamy tyle. Już mamy jakiś tam centymetr, półtora. Robimy dużo więcej okrążeń. Mówię, jedyna różnica jaka jest, właściwie to nie jest różnica, tylko jedyne zadanie, które mamy, to przekładać ten znacznik za każdym razem, kiedy będzie początek okrążenia. A kolejna rzecz to już będzie, kiedy naprawdę będzie prawie że czapka gotowa, ponieważ zwężanie ku górze też zrobimy taką najprostszą metodą. Za chwilę Wam pokażę, jaka długość u mnie czapki wyszła i kiedy to zwężanie rozpoczynamy, a teraz lecimy prawymi i lewymi oczkami na zmianę. Mam już gotową główną część czapki. Robiłam w okrążeniach i ta długość teraz to jest mniej więcej 29-30 cm i z tego jednego kłębka włóczki Snore został mi taki mały kłębuszek, więc już dla bezpieczeństwa zabiorę się za zszywanie góry. Porównuję sobie z czapką zrobioną z Dropsa Snow. No i mniej więcej rzeczywiście to tutaj będzie taka długość. Natomiast później jeszcze na koniec pokażę Wam, jak wygląda czapka robiona z 3 motków włóczki Drops Snow, która będzie miała możliwość takiego szerszego tego wywinięcia.
bo my będziemy mogły sobie, o, tutaj wywinąć mniej więcej tak. Natomiast jak zrobię z 3 motków, albo tutaj dołożyłabym kolejny motek, no to będzie szersze to wywinięcie i to też super wygląda. Zresztą to informacje zostawię Wam również w opisie. Muszę tutaj dokończyć okrążenie i pokażę Wam, jak zwężamy. Spotykamy się w miejscu, gdzie jest znacznik. Ostatnie oczko okrążenia to jest oczko lewe. Przerabiam je zatem na lewo i znacznik zostaje na miejscu. Ze znacznikiem nic nie robimy. Zamykać czapkę będziemy absolutnie w najłatwiejszy sposób. To nie jest może jakieś tutaj najbardziej, nie wiadomo jak, najbardziej estetyczne zamknięcie. Jest ok. Ja myślę, że wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie, tak wygląda tutaj zamknięta ta szara czapka. Nie wygląda źle. Są różne metody zamykania góry czapki, dużo bardziej skomplikowane, trochę mniej skomplikowane, a my zrobimy dzisiaj absolutnie najłatwiejszą wersję z możliwych, czyli będziemy zamykać wyłącznie łącząc 2 oczka w jedno i już pokazuję, jak to robimy. W pierwszym okrążeniu, kiedy już się decydujemy na zamknięcie czapki, pierwsze okrążenie robimy w ten sposób, że jedno oczko przerabiamy, a 2 kolejne łączymy. I co mam na myśli? Przełożyłam znacznik, mam początek okrążenia. Pierwsze oczko przerabiam na prawo, czyli robię je dokładnie tak samo, jak przerabiałam. A teraz 2 kolejne oczka przerabiam razem. Czyli wbijam się, zamiast się wbić tutaj, to się wbijam tu pod 2 oczka i przerabiam je na prawo, czyli pobieram włóczkę, przeciągam i zobaczcie, co się wydarzyło. Z 2 oczek powstało jedno. I teraz następne oczko możemy przerobić tak, jak ono jest przerobione. Zwróciłam uwagę Waszą na to, jak wygląda oczko prawe, jak wygląda oczko lewe. Tutaj widzimy, że to jest oczko lewe. Więc jedno oczko przerabiamy normalnie, tak jak wypada z wzoru, a 2 oczka kolejne przerabiamy razem. Na prawo. Wbijam się pod 2 oczka i przerabiam je na prawo. Mam następne oczko, patrzę, czy ono jest prawe, czy lewe. Jest prawe, przerabiam na prawo. I 2 kolejne oczka. Wkłuwam się, przerabiam na prawo. Następne oczko jest lewe, przerabiam na lewo. I 2 kolejne przerabiam razem na prawo. Następne oczko prawe na prawo. I 2 kolejne łączę. I tak będzie wyglądało pierwsze okrążenie z łączeniem oczek. Robimy dalej. Spotykamy się w miejscu ze znacznikiem. Zbliżamy się do końca. Dwa oczka razem. Tu mam oczko lewe i ostatnie 2 oczka razem. Ok. I mamy już troszeczkę mniej tych oczek. Znacznik przekładamy i teraz robimy jeszcze 2 okrążenia. Ponieważ na tej mojej żyłce już tu zaczęło być bardzo ciasno, to ja to robię w ten sposób, że wyciągam prawy drut, zostawiam tutaj tę żyłkę i w ten sposób tutaj będzie wygodniej ściągać oczka. Raz na jakiś czas po przerobieniu kilku oczek po prostu wyciągam ten drut. Ponieważ teraz będziemy robić jeszcze bardziej ścisłe zamknięcie, będziemy, sobie przytrzymam ten znacznik, żeby nam tutaj nie stukał o stół, będziemy teraz przerabiać wszystkie oczka, łączyć po 2 razem już od pierwszego oczka. I tak wykonamy 2 okrążenia, czyli teraz po rozpoczęciu nowego okrążenia, na początku nowego okrążenia, od razu 2 pierwsze oczka łączę razem, przerabiam na prawo, następne 2 oczka razem na prawo, następne 2 oczka razem na prawo i w ten sposób całe okrążenie. Całe okrążenie, kolejne 2 oczka łączymy razem w tym okrążeniu. Zmniejszy nam się obwód dokładnie o połowę oczek. Spotykamy się tutaj, gdzie znacznik. A teraz zobaczcie, tutaj wystaje mi ta żyłka i raz na jakiś czas po prostu robię w ten sposób. Ściągam oczka, tutaj się ta żyłka akurat przekręciła i wyciągam sobie ten drut, żeby było mi wygodniej. Raz na jakiś czas po prostu ściągam oczka, przesuwam je w tę stronę, żeby tym drutem łatwiej operować, z racji, że tutaj będzie tych oczek coraz mniej. Robimy do znacznika, spotykamy się w oczku ze znacznikiem. Ostatnie 2 oczka okrążenia.
ściągam sobie, żeby się te oczka ładnie przesunęły. Znacznik wraca. Teraz to już koniecznie będzie trzeba tym wyciąganiem tej żyłki, bo oczek jest coraz mniej i to jest teraz ostatnie okrążenie. Znowu łączymy po 2 oczka razem, od razu 2 pierwsze oczka przerabiamy. Jeszcze raz. Przerabiamy razem na prawo. Następne 2 oczka na prawo. I jak zakończymy to okrążenie, to oczek już będzie naprawdę malutko. Wtedy weźmiemy igłę do wełny i zszyjemy to, co nam zostało. Przesuwamy. To będzie mało wygodne okrążenie, ale spokojnie to się wszystko da zrobić. 2 oczka na prawo. Mniej więcej po 3 oczkach już sobie wyciągam ten drut, żeby znowu móc sobie swobodniej tutaj wszystko przesunąć. I kolejne po 2 łączymy razem, spotykamy się na końcu okrążenia. Zostało mi na koniec jedno oczko, przerabiam je normalnie na prawo, już się nie zastanawiam, czy ono było prawe czy lewe. Ściągamy teraz znacznik, przesuwamy w ten sposób, żeby wszystkie oczka były już tutaj ładnie na żyłce. Ile mamy oczek do dyspozycji? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chyba 10. Zresztą to nie ma takiego dużego znaczenia. Obcinamy włóczkę. Myślę, że taki mały kłębuszek mi został. Pewnie jeszcze jeden rząd przynajmniej, albo ze 2 mogłam zrobić tutaj tym zwykłym ściegiem. Obcinamy włóczkę. Zakładamy włóczkę na igłę do wełny. I będziemy igłą zamykać ostatnie oczka. Ja sobie dla ułatwienia już odkręcam druty. Żeby mi tutaj też nie stukały, nie pukały. No i teraz tak. Tu jesteśmy, widzimy, z jakiego oczka wychodzi włóczka, więc przechodzimy do następnego oczka, następnego i wszystkie nakładamy na igłę. Dokładnie, tak żeby nie zahaczyć żadnej nitki. Zakładamy w ten sposób. Wszystkie oczka na igłę. Żyłka nadal jest tam w środku. Ja jeszcze tutaj nic nie zaciągam, to będę robić za chwilę. Na razie się skupiam na tym, żeby na pewno wszystkie oczka nałożyć. I teraz, kiedy już nałożę na pewno wszystkie, to wyciągam żyłkę. I ściągam po prostu tę włóczkę, dzięki czemu korona czapki w całkiem ładny, estetyczny sposób mi się zamknęła. Teraz pracowałam w tą stronę, tak jak ruch wskazówek zegara. Pod kilkoma kolejnymi oczkami jeszcze jedno okrążenie robię takiego oplotu. Na koniec końcówka włóczki przez środek na wewnętrzną stronę czapki. Wywijamy. No i tutaj już robimy takie przeszycia zabezpieczające, jak nam tam pasuje, tak przeszywamy. Końcówkę samą to przy pomocy szydełka już sobie tutaj schowam pod oczkami. Wywijam teraz już czapkę na właściwą prawą stronę. Wywijam też brzeg. I teraz ten początek również zakładamy na igłę.
Zaciągamy jeszcze raz go mocno. Ja to robię tylko i wyłącznie tutaj, wzdłuż tego ściegu, trochę pod oczka. Końcówkę przycinam i moja czapka kolejna jest już gotowa. W najpiękniejszym, jedynym słusznym, cudnym, różowym kolorze. Tak to wygląda. Tak wygląda różowa, tak wygląda szara. Już słyszycie, że się uśmiecham, bo jestem po prostu zachwycona tymi grubaśnymi, cudnymi czapami. Ta wyszła troszeczkę dłuższa. Myślę, że te 30 cm, jeżeli ma dzianina przed zszywaniem, przed zwężaniem, to jest najlepiej dla osoby dorosłej, żeby rzeczywiście to wywinięcie takie chociaż niewielkie było. Tak jak wspomniałam, mam tutaj jeszcze rozpoczętą, za chwilę ją dokończę, czapkę, którą chcę zrobić z 3 motków włóczki Drops, bo chciałabym, żeby to wywinięcie było takie szerokie, więc również na zdjęciach końcowych zobaczycie, jak wygląda ta czapka, z zaznaczeniem, że to jest czapka zrobiona z 3 motków. Więcej informacji ważnych, linki zostawiam Wam w opisie. Mam nadzieję, że to wspólne dzierganie Wam się podobało. To był mój debiut, pierwszy tutorial na druty. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się podobało. Jest to tutorial typowo dla osób początkujących, więc dajcie znać, czy udało Wam się ze mną nauczyć robić na drutach, albo czy przynajmniej spróbujecie. Dzięki serdeczne za to czapkowe dzierganie. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze i na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie tutoriali na Instagramie albo na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnym filmie.